Halo, halo, cześć, witajcie tam po drugiej stronie, nie wiadomo gdzie i daleko i w ogóle i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj robimy oczywiście przekaz energii, tak? Miało być krótko, treściwiej na temat. Zmieniłem decyzję, powiem wam szczerze. To znaczy, może będzie krótko i treściwiej na temat. Pojawiła się pewna wizja, którą będę musiał się z wami podzielić. Dotyczy się ona najbliższego lata i najbliższego czasu. Takie pytania, zresztą nawiasem mówiąc, o to lato nadchodzące po prostu się pojawiały, w związku z tym trzeba się do nich odnieść. No myślę, że każdego z nas poniekąd interesuje, co się będzie działo, jak się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Ponieważ te wizje zaczęły latać po głowie, więc muszę się z nimi podzielić. Damy dosłownie 5 minutek na to, żeby dołączyli do nas stali widzowie. Witam nowych widzów, jeśli takowi są. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał na YouTubie, tak? Kliknąć dzwoneczek. A jeżeli jesteście na Facebooku, to żeby kliknąć, zalajkować tak zwaną stronę na Facebooku. No i oczywiście zostawiać jakieś komentarze, bo to jest bardzo ważne. I jeśli jesteście na jakimś tam Twitchu, Twitterze i tak dalej, to dawajcie na YouTube. Na YouTubie mamy najlepszy kontakt. Na YouTubie możemy prawie, że rozmawiać live. Prawie. Bo YouTube to jest takie dziwne coś, jak się okazuje. Z jednej strony jest to program taki live, tam się dzieje, tak? Z drugiej strony jest jakaś interakcja, ale to nie jest też do końca taka interakcja jak z żywym człowiekiem, bo wy mnie widzicie, ja was nie. To znaczy ja was widzę w inny sposób, ok? Ale no jest to jakaś namiastka, myślę, że w przyszłości będą jeszcze inne rzeczy. Zresztą nawiasem mówiąc, bodajże już w internecie pojawiła się jakaś taka specjalna, jakiś taki rodzaj platformy, gdzie ludzie toczą rozmowy. Coś na zasadzie jakiegoś tam właśnie Twittera czy coś, tylko że zamiast pisania nie wiem jak to działa. Zapomniałem nawet, jak się jakoś tam nazywa forum. Nie pamiętam w tej chwili. Po prostu coś takiego się pojawiło. Także to jest przyszłość, że będziemy się za jakiś czas pewnie spotykać na takiej zasadzie właśnie zoomowej bardziej, że będzie nas widać, a przynajmniej słychać. Ja będę was słyszał, nie tyle czytał. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie? No, idzie to postępowo. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dajmy jeszcze troszeczkę czasu tym, którzy mają nadejść i zaczniemy od wizji. Dobrze? Zaczniemy od wizji, bo uważam, że trzeba się nią podzielić. Postaram się w nią wejść ponownie, bo wizje czasami są po prostu jakimś takim przebłyskiem, coś się zapamiętuje. Potem dochodzą jakieś dodatkowe szczegóły, dodatkowe elementy, więc ja postaram się oczywiście w tym momencie w tą wizję gdzieś tutaj wejść. Coś mi się tutaj widzę dzieje chyba z moją kamerą, nie wiem co. Sekundeczkę, zaraz się poprawimy tutaj. Dobrze, no najwyżej będą duchy za mną chodziły. Widocznie tak musi być, jakieś tam duchy, że troszeczkę postraszyły. A niech straszą. No dobra, niech się świat nie zawali. Dobra, jesteście, witam bardzo, bardzo serdecznie. Barbara Kacprzak, widzę, jest Marynia P., Terenia, Renata, Wichura, Ewa. Dobra, witajcie kochani, witajcie. Bardzo serdecznie. Zrobimy najpierw od wizji, zaczniemy, potem zrobimy króciutką przerwę, przejdziemy do przekazu energii, który będzie potrzebny, a w szczególności myślę, że w lecie trzeba będzie chyba troszeczkę więcej dawać tych przekazów. No dobrze, zaczniemy od tego. Ale poczekajmy jeszcze dosłownie parę sekundek, bo to jest tak, że miało się zacząć 15 po, więc powiadomienia muszą tam podochodzić, za chwilę będzie nas trochę więcej. Napiszcie jak się czujecie, jak się macie, jak humorek dzisiaj tam wam dopisuje, czy nie dopisuje, co tam się dzieje. Napiszcie, zobaczę, może jakiś ciekawy komentarz będzie, do którego można by było się odnieść. Dobrze jest, duchy są tylko, no niech sobie tam będą te duchy, no technika niedoskonała, ale dobra, bo można już coś tam fajnego z niej wystrugać, ale faktycznie jakieś duchy się pojawiają, to widzę. Sekundeczkę, ja spróbuję troszeczkę inaczej światło tutaj podregulować. Widocznie tak ma być. Aż nam straszyć coś musi. Zza krzaka. No widzę, coraz więcej nas. Już nas setka tutaj nabiła. Na dobry początek, na sam przód. Dobra? Pamiętajcie o dawaniu łapeczki, pamiętajcie potem, błagam, o te komentarze. Koniecznie te komentarze na końcu, tak? One są moderowane, ale ja wiecie, że ja przepuszczam 99%. Także zostawiajcie komentarze.
I zaraz przejdziemy do tej wizji związanej z latem. Słuchajcie, doszły mnie słuchy, nie wiem na ile coś się pojawiło, coś takiego, że jakiś niepokój związany z latem, powiem Wam szczerze, nie do końca uzasadniony. Może w ten sposób. Chociaż sami podejmiecie decyzję, jak Wam przedstawię po prostu wizję, dobra? Dajmy jeszcze parę sekundeczek. I zaczynamy. Jak będzie moja córka przeszkadzać, to będzie przeszkadzać. Słuchajcie, dobra. Zajmijmy się tematem lata. Zajmijmy się tematem nadchodzącego lata, dobra? Słuchajcie, pierwszy obraz, który gdzieś tutaj mi się pojawia i on pojawiał się w ogóle jako pierwszy już za pierwszym razem, kiedy tę wizję miałem, to jest bardzo brudna woda w Bałtyku. Bardzo brudna woda w Bałtyku. Nie wiem czemu, ale wiecie co, jak myślę po prostu, dla mnie lato na przykład, powiedzmy, czy coś kojarzy się najczęściej z Sopotem, bo z Sopotu pochodzę, ale pamiętajcie, że to, co mówię, to nie musi się dotyczyć wcale Sopotu. Jest to pewnego rodzaju jakby symbolika. Pojawia się mi coś takiego jak bardzo, bardzo brudna, bardzo wręcz niebezpieczna woda w Bałtyku. I to wiąże się z latem, ściśle wiąże się z latem. Ta woda jest taka wręcz, powiedziałbym, błotnista, brunatna, brudna, naprawdę brudna. To wręcz wygląda po prostu jak błoto. Ale takie błoto, które świeci w nocy. Z jakąś taką właśnie dziwną poświatą mi się pojawia. Po prostu jakby była dziwna poświata. Jakby to promieniowało czymś. Jakby to emanowało z siebie coś po prostu niedobrego, coś złowieszczego. W tej chwili w tym obrazie też widzę zerwane, nie wiem czy znacie, Sopockie Molo, zerwane Sopockie Molo, tak jakby przez jego środek coś po prostu, jakby coś rozwaliło to mniej więcej na środku to molo, powyrywane deski. Słowa pojawiają się takie jak tragedia na molo, tragedia na Sopockim Molo, ale też dotyczy się to, też jakby widzę tutaj, że bo obok Sopockiego Mola zbudowano jeszcze jedno, było Orłowskie i jeszcze dalej w okolicy, jak to tam się nazywa? No macie, wypada mi z głowy w tej chwili nazwa, Jelitkowa. Tam jest drugie molo. Tak jakby to projektowało również na tamto molo i to molo po prawej stronie bliżej Gdańska i to bliżej Gdyni. Bardzo brudna, wstrętna, obrzydliwa woda. W tej wizji, powiem Wam szczerze, ale w tej chwili też jakby powraca, pojawia mi się jakiś taki Bóg z tych takich bogów Majów, który stoi po prostu i patrzy, jak składane mu są ofiary z ludzi. Bardzo taki krwawy, powiedziałbym, obraz, symboliczny. I on jest jakby nad tą wodą umieszczony. Nad tą wodą. I gdy spada głowa jednej ofiary, to po takim kamiennym czymś, nie wiem, gzymsie, jak to, nie gzymsie, tylko nie wiem jak to nazwać, taki kamienny podest, na którym po prostu ścinana jest głowa, spływa po prostu krew do wody. Tak jakby Bałtyk domagał się krwi. Albo Bałtyk zaczął żywić się krwią. Coś takiego, takie odczucia się pojawiają. Jednocześnie, gdy tak popatrzę na deptak sopocki, kiedy popatrzę na deptak w Gdańsku czy w Gdyni, mam wrażenie jednak mimo wszystko dużej ilości radosnych ludzi, zupełnie nieświadomych, spokojnych, duży ruch. Pomiędzy nimi oczywiście pojawiają się ludzie w tych kombinezonach ochronnych, w jakichś uniformach.
Jeden to nawet mam wrażenie, że jest bardziej przebierańcem niż czymś takim, ale w każdym razie ludzi w uniformach, też dużo ludzi w uniformach widzę i jakby atmosfera jest dosyć taka sielankowa. Troszeczkę na zasadzie takiego tego wesela z chłopów. Byle polska wsi spokojna, byle polska wsi wesoła. Czyli taka dosyć pogodna, jakby po prostu nic nie było, ale jednocześnie ta woda tak jakby niosła coś złowieszczego w sobie. Ten Bóg, ten Bóg Majów, to bóstwo dziwne, jakby przybiera w pewnym momencie twarz Putina, który nagle zaczyna się krztusić i dusić. Twarz zrobi się taka, wiecie, po prostu czerwona, sina, zaczyna się krztusić, dusić. Tak jakby potrzebował natychmiast pomocy. Ale jednocześnie ciągle są składane te ofiary, tak jak powiedziałem, tak jakby nad morzem była cała ta scena zawieszona. Jest w tym wszystkim, pomimo paradoksalnie tego ruchu ludzi, tego takiego beztroski, spokoju jakiegoś, czegoś takiego, jest to troszeczkę jak taki film niemy, jakby taka głucha, złowieszcza cisza, która jakby nakrywa to wszystko. Pamiętajcie, że to są symbole, to są pewne symbole, które ja też muszę jeszcze porozgryzać. Ale gdzieś w oddali, bardziej w kierunku wschodu, widzę potężną eksplozję. Bardzo potężną. Ale tutaj jest jakby spokój. To jest spokój, to się dzieje gdzieś dalej. Taki pojawia się coś jak grzyb. Gdzieś daleko, bardziej na wschód. Nie tutaj, nie w Polsce, nie na terenie Polski. Powiedziałbym, że jeszcze dalej. Użyta jakaś nowa broń, albo coś w tym stylu. W tej chwili obraz się całkowicie po prostu zmienia i ja mam wrażenie po prostu tysięcy ludzi pod wodą. Tysiące ludzi po prostu pod wodą. Tonących. Tak jakby woda ich zalała. Ale ta woda jest jakaś taka też ciężka. Nie taka zwykła, tylko taka bardziej jak galareta. Trudno się w niej poruszać. I zapach jest charakterystyczny, paskudny zapach. Lato przełomu. Takie słowo mi się pojawiło w tej chwili. Lato, przełomowe lato. Lato pozornego spokoju, ale przełomowe. A po lecie Polska tonie. Pojawia mi się obraz oczywiście jeszcze prezydenta, który w jakimś pośpiechu, otoczony ochroniarzami, ucieka, chowa się do samochodu, ucieka spod swojego pałacu. I teraz pojawia się to jakby ucieka pod wpływem napływu tej wody i napływu ludzi. I cały czas tym wszystkim obrazom towarzyszy to takie bóstwo dziwne Majów. I spadające głowy, ofiary. Dla wielu będzie to ostatnie lato.
pojawia mi się jakieś trzęsienie ziemi. Ale podwodne? Jakby moja ukochana Grecja i to, ale to teraz. Jakby zagotowała się woda, jakby coś pod ziemią po prostu się zatrzęsło. Ale nie wiem, dlaczego mi przerzuciło w tej chwili do Grecji. Tam też widzę ludzi. Wiecie co? Też tam widzę ludzi. Też widzę jednak ruch. Czyli jednak turystyka w Grecji po prostu będzie bardzo jednak ożywiona, mimo wszystko. Będzie duży ruch, dużo ludzi, podobna atmosfera. Ale wiecie, mam też taki jakby obraz w tym momencie następnej fali emigrantów, którzy docierają właśnie do Grecji. Tak jakby coś się działo, tak jakby uciekali. Ja was bardzo przeproszę, ja muszę moje dziecko uciszyć. Sekundę. Słuchajcie, a może nic się wielkiego, strasznego nie stało. Troszeczkę zaczęło mnie wybijać te jakieś tam odgłosy dochodzące z komputera. Przejdźmy może w tym momencie do próby, wiecie, jakby zinterpretowania tego wszystkiego. Ja mam odczucie czegoś takiego, że to lato będzie jednak mimo wszystko spokojne, będzie bardzo pogodne, będzie takie, tak jakby ludzie cieszyli się, że coś się odkorkowało, że już wszystko jest jakoś dobrze, wszystko idzie ku normalności jakiejś tam. Odważyłbym się powiedzieć, że będzie to takie dosyć ożywione lato. Niepokoją mnie co prawda obrazy tam takie, które mi się pojawiają, takie opady, zakłócenia po prostu, wiecie, pogody czy cokolwiek. Może odważyłbym się powiedzieć, że nie będzie to piękne lato. Chociaż będziemy się chyba jednak mimo wszystko cieszyć wszystkim, co jest, bo będzie to lato, z którego ludzie będą się mimo wszystko cieszyć, że mogą z niego skorzystać. Mam jednak takie odczucie, że to będzie fałszywy taki wentyl, takie spuszczenie powietrza, że wszystko jest dobrze. Spuszczenie powietrza, że wszystko jest dobrze. I dopiero po lecie czeka nas takie poważne uderzenie. Jeśli mówimy teraz, może tak spróbuję zinterpretować tego Putina duszącego się. Odważyłbym się powiedzieć, że tak pręży muskuły, że zacznie się krztusić, że jednak mimo wszystko do jakiejś takiej poważniejszej agresji, eskalacji po prostu nie dojdzie. Jesteśmy na etapie zimnej wojny, to na pewno. I ta zimna wojna będzie trwała. W pewnej perspektywie jednak mam wrażenie, że Putinowi chodzi o stworzenie czegoś na rodzaj byłego Związku Radzieckiego. Jednak mimo wszystko. I pamiętajcie, że Ukraina zawsze bliżej Ukrainie do Rosji niż do Polski. Więc my sobie z tą papierową szabelką po prostu i z papierową tarczą to możemy sobie skakać koło tego niedźwiedzia. Ja bym powiedział jedną rzecz, że tego niedźwiedzia nie należy drażnić, bo może to być groźne dla wschodnich granic, nie dla całego kraju, ale dla ludzi na obrzeżach. I tylko to krztuszenie się, wiecie co, po prostu tak się nadał, że się zakrztusił, czyli odniosłem wrażenie, że w tym momencie jest to bardziej pokaz. Jest to bardziej pokaz, który oczywiście jakieś tam ofiary też w sobie pociągnie. Pamiętajmy, że ten temat Ukrainy wraca ciągle, przepraszam. Ciągle, to nie jest konflikt nowy, nie róbmy z tego czegoś nie wiadomo, po prostu jakiejś sensacji, bo ten konflikt trwa już od lat i jakoś dotąd nie eskalował w nic większego. Europa co robi? Nic nie robi i nic nie będzie robić, bo Europa po prostu, jeśli już, to będzie chronić swój tyłek,
A my z tymi, Polska z tymi papierowymi szabelkami, kurczę, i na tych swoich, że tak powiem, koziołkach, matołkach, z papierowymi tarczami i z majtkami w kształcie krzyża, po prostu no, będzie mogła sobie, no, gospodarczo na pewno oberwie. Gospodarczo na pewno oberwie. Odważyłbym się powiedzieć, że to nie będzie eskalacji takiej typowo wojennej, aczkolwiek działania wojenne będą, ale nie na skalę światową. Nie na skalę światową. Ja myślę, że mimo wszystko na jesień przygotowywane jest uderzenie czegoś innego. Uderzenie następnej jakiejś broni psychologicznej. Sparaliżowanie po prostu świata po raz wtóry, ale w zupełnie inny sposób. To jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Nie uporaliśmy się jeszcze z jedną zarazą. Trzeba wymyślić coś, co odwróci uwagę, jednocześnie jeszcze bardziej ludzi wystraszy, bo strach jest najbardziej nośny i myślę, że na jesień czeka nas uderzenie po prostu następnego jakiegoś takiego rodzaju wojny psychologicznej. Dlatego jak czasami dostaję jakieś tam pytania od Was i słyszę o tych czołgach, jakichś działaniach militarnych, to ludzie kochani, Putin ma broń laserową, potrzebne mu wielkie jakieś tam wojska? To wszystkie takie działania w tej chwili to są tylko pokazówkami. Przepraszam, nazwę to bezpośrednio między oczy. Działania z czołgami, z żołnierzykami, to są działania dla plebsu, to jest show dla plebsu. Żeby plebs uważał, że tak wojna wygląda i żeby tego się bał. Na wyższych poziomach wojny toczy się już zupełnie inaczej. I najbardziej skuteczne wojny są zupełnie inne. Bez śmiesznych żołnierzyków i śmiesznych armatek wodnych. Więc przepraszam, może niektórzy z Was się tutaj obrażą, co tak piszą o tej wojnie tutaj po prostu, że czołgi jakieś tam. Weźcie się ludzie, kurczę, ogarnijcie trochę, na cholerę czołgi. Niech mi ktoś teraz powie. Wytłumaczy mi to, bo ja już tego nie rozumiem. Po co czołgi? Zastanówcie się sami. Macie w domu kabelek od żelazka i macie miotacz ognia. Czego użyjecie? Kabelka od żelazka czy miotacza ognia? Macie na przykład żołnierzyków i macie nowe technologie, rodzaje broni po prostu cybernetycznej, psychologicznej, biologicznej. To jak przyjdzie co do czego, to po co sięgniecie? Po to, co bardziej skuteczne, prawda? Nie żołnierzyki, tylko to, co jest w probówce, bądź też to, co jest tam w tym laserze, czy tam czymś tam. Więc ja próbuję czasami zrozumieć jeszcze logikę, takie myślenie niektórych po prostu, że wojna to tak wygląda. To się dla telewizji robi. No powiem Wam zaraz, skąd to była ta kobieta, kurczę, teraz nie pamiętam, nie z Damaszku. No nie pamiętam teraz, nieważne. W każdym razie była to kobieta z krajów, gdzie właśnie toczy się wojna. I tak jak ona powiedziała, ludzie mają wyobrażenie, ponieważ w telewizji się pokazuje jakieś tam strzały, wojska biegające, że dzieje się to w całym kraju, czy tam powiedzmy w całym mieście. Dajmy na to, że to był ten Damaszek, tak? Nie, ona nie była z Algierii, ona nie była z Damaszku. Dobra. Tyle lat minęło, już nie pamiętam. I ona powiedziała, jak to wygląda. Miasto żyje, ludzie chodzą do kina, chodzą na kawę, na herbatę. Wojna toczy się, tak, na obrzeżach miasta 2 ulice. Ale jak media pokazywały, to wyglądało to na to, że to całe miasto, całe państwo walczy. I ona to po prostu powiedziała, no w tym kraju żyjemy, dzieją się takie różne rzeczy, dzieją się od lat, jesteśmy już poniekąd do tego przyzwyczajeni. I jak wiadomo, że się strzelają, wiadomo w której dzielnicy, wiadomo która ulica i tą ulicę się omija, niech się tam strzelają, a miasto żyje dalej. I to jest właśnie to. Pokazówka.
Po to są potrzebne żołnierzyki z karabinkami, po to są potrzebne czołgi, czy tam jakieś, tak jak robili to z czasów Związku Radzieckiego, że robili paradę pokazującą tę potęgę sił zbrojnych, gdzie potem jak tam dokładnie się przyjrzano tym nagraniom, to się okazywało, że tam jakiś podnośnik z rakietą, powiedzmy tam Ziemia, co tam było, po prostu przejeżdżał kilka razy, zataczał kółko. Samoloty bojowe, które latały nad tą paradą, to też zataczały kółko i wracało, a to wszystko wyglądało, że mają tyle, kurczę, no. I to już wtedy był show. Dlatego dobra, uspokoję was w ten sposób, aczkolwiek zabrzmi to tak, jak powiedziałem tam jedno takie zdanie. Dla wielu będzie to ostatnie lato, niestety, ale będzie to lato spokojne, dosyć radosne, dosyć swobodne, dosyć nieograniczone, relatywnie normalne. Będzie jednakże, moim zdaniem, latem przełomu, przełomowym latem. Tak jakby ta letnia swoboda, rozluźnienie miało być przyczyną czegoś, co czeka nas na jesieni. To na pewno będzie używane po prostu w propagandzie dla celów politycznych. Będziemy mieli takie wrażenie, że tu wszystko jest dobrze cacy, ale gdzieś tam w Azji zbiorowe masowe groby, gdzieś w Indiach, no wszystko daleko, nie? Nas to nie dotyczy. Brazylia jakaś tam, nie? To daleko. A u nas jest najważniejsze, że dobrze, nie? W tym grajdołku. I niestety moje odczucia nie są zbyt dobre, powiem wam szczerze. Ja myślę, że nadchodzi po prostu rodzaj jakiejś takiej katastrofy psychologicznej na jesieni, po spokojnym lecie. Dlatego to lato będzie dla wielu ostatnim latem. Być może dlatego, że gdzieś w środku wyczuwamy coś takiego, będziemy z tego lata korzystać na maksa. Ile da radę, ile wlezie. No i niepokoi mnie niestety ten wybuch gdzieś na wschodzie. Potężny dosyć wybuch. I ta woda wstrętna. Dobra, słuchajcie. Powiedział Glanco, co wiedział. Powiedział tak, jak czuł. Rób ta, co chce ta. Myśl ta, co chce ta i analizuj ta, jak chce ta. Ja muszę sobie jeszcze się pobujać troszeczkę z tymi odczuciami. Zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczmy teraz momencik, chwileczkę na wasze tutaj komentarze, te czaty i tym podobne rzeczy. Wiecie co? Zrobimy dzisiaj dywersję. Wybaczcie, ale dywersja musi być. Niech mi wykasują to wideo. A kij tam w oko YouTube'owi na pochybel. Barbara Kacprzak, takie ciekawe pytanie, czy Rosja do następnych wakacji będzie rządzić światem? Myślę, że nie. Ja myślę, że to idzie w kierunku po prostu stworzenia czegoś takiego na wzór Związku Radzieckiego, umocnienie pewnych rzeczy. Ale nie są to zapędy po prostu aż takie, jak miał ten tam na przykład z małym wąsikiem, że chciał całym światem rządzić. Ja myślę, słuchajcie, Putin to nie jest głupi człowiek. Jest to może jakiś tam swoisty łobuz, ale nie jest moim zdaniem skrajnym psychopatą, tak jak ten z wąsikiem, żeby tam się rzucać i całym światem rządzić. To nie o to chodzi. To wtedy zawsze chodzi o pieniądze, i strefę wpływów i tu chodzi tylko o powiększenie strefy wpływów. Jemu się marzy po prostu drugi Związek Radziecki, potęga drugiego Związku Radzieckiego, co wcale, powiem wam szczerze, chyba jak jednak się popatrzy, dla tamtej strony głupie by nie było i ja myślę, że tych głosów takich w różnych krajach, to, że na przykład czy jest Łukaszenko, czy cokolwiek, oni się dogadają, słuchajcie. Jest tam, tak walczą ze sobą na tego, ale jak przyjdzie co do czego, to oni się dogadają. Oni się dogadają, wypinając się po prostu na polską stronę.
To są jednak mimo wszystko, choćby z racji, kurczę, podobieństwa językowego po prostu i tradycji i różnych innych rzeczy, mimo wszystko jest im bliżej Łukaszence czy Ukrainie, po prostu do Rosji niż do Polski. Taka jest rzeczywistość. Polaków nikt nie lubi i nikt nigdy nie lubił. Zawsze byliśmy w takim układzie, miejscu na ziemi po prostu, który był no, przelotowy i tak to pozostanie, więc jedyne tak naprawdę słuszne wyjście to jest trzymanie dobrych układów ze swoimi sąsiadami, a niestety no, mamy idiotów, którzy no, wykonują tak różne rzeczy, że to po prostu aż no, ziemniaki się psują w piwnicy. To jest teraz to, że on wycofał wojska, to jest chwilowe przyciszenie, to jest gierka, to jest troszeczkę tak wycofuje się, żeby mi pokazać, że jest tak, ale jak przyjdzie co do czego, to i padną strzały, słuchajcie. To jest tylko zagrywka. Następny taki wentyl, odwracający, ogłupiający, po prostu ogłupiający wszystkich nas. Putin idzie w kierunku stworzenia wessania, wchłonięcia Ukrainy, wchłonięcia tych krajów, które się odczepiły. I jemu się to prędzej czy później uda. Ale nie chodzi tutaj o wojnę światową. Nie, nie, nie. Zostanie, słuchajcie, co za problem w razie czego podzielić Polskę na pół i dać połowę tam Putinowi. Niech ma. Robione to przecież już było wielokrotnie, prawda? Rozbiory były. Dzielono, oczywiście, że dzielono. Więc ten tam drugi niedźwiadek, troszeczkę już utykający z Ameryki, no nam nawet nie wiem, czy ten Biden po prostu świadomy jest na tyle, gdzie jest jeszcze Polska w ogóle. Ja mam w ogóle wątpliwości co do jego stanu umysłowego. Dobra, przekazałem wam tak, jak czułem. Ok? Musiałem się tym podzielić. Zrobimy przerwę, przechodzimy do przekazu energii i zobaczymy, co będzie dalej. Ok, dajcie chwileczkę. Chwileczkę jednak pauzę zrobimy, bo zawsze po wizji jednak muszę zresetować umysł. Dobra.
Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Nie chciałem tak przeciągać za bardzo. Też mam przeczucie, że chodzi o Nord Stream 2 z tym Bałtykiem, Kasia. Oczywiście, że Nord Stream 2 jest częścią całych tych wszystkich rozgrywek, które się dzieją. Oczywiście, oczywiście, że tak, jest to jedna z kart przetargowych, ważnych. Ukraińcy nigdy nie byli naszymi przyjaciółmi, nigdy nie będą. Rząd nasz nie jest w stanie tego zrozumieć. Lucyna Sołtysik, no niestety historycznie muszę się, to należałoby się z tobą całkowicie zgodzić. Oczywiście możemy mieć przyjaciół Ukraińców, jak najbardziej mówimy o pojedynczych ludziach, natomiast jako państwo niekoniecznie co historia już to wielokrotnie udowadniała. Jak przyszło co do czego, to sąsiad sąsiadowi łeb ucinał, urzynał po prostu i tyle. Także jak przyjdzie co do czego, to Ukrainie jednak ciągle jest bliżej do Putina niż nam, niż do nas. I tu się całkowicie zgadzam. Po prostu wystarczy popatrzeć po historii. Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Prawdą jest też taką, że niestety jako nacja nie jesteśmy zbyt lubiani. Bo my się sami wzajemnie nienawidzimy. No kurczę, jesteśmy taką po prostu Polak Polakowi Polakiem. To tak jak w takim dowcipie, wiecie, kurczę, co było piekło, wycieczka po piekle, no i tam jakiś tam Belzebu poprowadza, no wchodzą tam do jednej sali, krzyki, wrzaski, tam diabły pchają, wiecie, tymi widłami, kurczę, tam tortury jakieś, no i tam pyta się szanowna wycieczka, co to tego, kto tam jest, no to diabeł mówi, no to są Francuzi, nie? No potem idą do drugiej jakieś tam pomieszczenia, krzyki, wrzaski, jeszcze jakieś tam tortury i tym podobne rzeczy, okrzyki tam, wiecie, naprawdę takie Verflucht, Donnerwetter i tak dalej. No pytałem się, o co tam chodzi, dlaczego w ogóle, bo tam taka sytuacja była, że w ogóle ci którzy tam byli skazani w ogóle i torturowani, oni tak jak w wojsku, słuchajcie, jednocześnie, po prostu tak wszystko na jeden rytm, tam diabły narzucały tempo, ein, zwei, drei, i po prostu. No i się okazało, że w tej sali w tym pomieszczeniu byli Niemcy. No i wchodzą w końcu do jakiegoś pomieszczenia, jest kocioł, smoła, tam kurczę, wiecie, żar się leje, wrzaski słychać, po prostu krzyki, lamentowanie, w ogóle jakieś tam wezwania do bozi, nie wiadomo co jeszcze i nie ma żadnego diabła. No i wycieczka się pyta tego diabła przewodnika, no, dlaczego tutaj nie ma żadnego diabła, dlaczego nikt tego nie pilnuje? No i przewodnik diabeł mówi, wiecie, bo to są Polacy. Jak się jeden z tego kotła wychyli, to go reszta wciągnie. No i tak to było, no po prostu zawsze, no. Żebyśmy się tylko tak trzymali, powiedzmy, w pozytywnych sprawach. Niestety, Polak Polakowi wilkiem, no chyba, że ma wspólnego wroga. To wtedy faktycznie, tak jak powiedział Bismarck czy Engels, że Polaków siłą nie da rady, bo wtedy po prostu karki im twardnieją i wtedy faktycznie nasza nacja musi mieć wspólnego wroga. Jak ma wspólnego wroga, wtedy się potrafi scalić, walczyć o swoje, być bitna po prostu i tak dalej. Ale w każdym innym wypadku wystarczy, że sobie damy sami władzę. Tam, gdzie tak kiedyś znajomemu Niemcowi pół żartem, pół serio powiedziałem, mówię, wiesz, jak to z nami jest, z Polakami. Jak jest dwóch Polaków, to są trzy różne opinie. Głowił się ten chłopak, mówi, no niemożliwe, żeby były, no przecież jak jest dwóch, to mogą być dwie. Ja mówię, nie, właśnie z Polakami jest tak, jak jest dwóch Polaków, tam są trzy różne zdania, trzy różne opinie na ten sam temat. Nie mógł tego zrozumieć. Nie przechodziło mu to jednak mimo wszystko przez głowę. Dobra. Okej. Ale żeby tak wam powiem szczerze, żeby też nie było tak, że ja na przykład zachwalam tutaj po prostu stronę na przykład niemiecką i tym podobne rzeczy. Owszem, w pierwszym rzucie powiem wam szczerze, jeśli chodzi o koronę, poszła tak zwana pomoc bezpośrednia dla małych działalności gospodarczych, że ponieważ ten lockdown to wszystko szlak trafia, więc każdy mógł bezdyskusyjnie, dosłownie jednym papierkiem złożyć podanie o tak zwaną dotację, tą tak zwaną tarczę. Miała być to tarcza na zasadzie takiej, słuchajcie, bezwarunkowej. Ta pierwsza. Druga już była obwarowana jakimiś warunkami. Ja miałem takie jakieś jednak przeczucie, że dobrze, dostałem to wsparcie dla działalności gospodarczej związanej z występami. To stanęło w miejscu, po prostu stanęło, nie ma, nul, nie istnieje. W tej chwili, tak jak powiedziałem, nawet jakbym chciał do przedszkola obok pójść w tej chwili i po prostu wystąpić dla dzieci nawet na ogródku, nie mogę, bo nawet na ogródek wejść nie mogę z Eustachem. Nawet w masce, ok? Czyli działalność szlak trafił.
tego typu, przynajmniej na jakiś czas. Skupiłem się po prostu na sprawie działania poprzez internet, co było jakąś tam dodatkiem, powiedzmy dla przyjemności robioną, ale nigdy nie myślałem o tym, żeby zrobić z tego po prostu coś poważniejszego, tak jak ten kanał. Co się okazuje? Minął rok, w międzyczasie pozmieniało się dużo i teraz się okazuje, że jednak zaczynają przesyłać po prostu ludziom listy na takiej zasadzie, żeby się rozliczyli, w jaki sposób wykorzystali te pieniądze i najlepiej, jeśli się okaże, że liczą się 3 miesiące od ich dostania. Problem polega na tym, że kwiecień, maj, czerwiec, te 3 miesiące krytyczne, pierwsze, początkowe, przynajmniej z tego, co ja wiem, na przykład z przynajmniej paru ludzi, których znam, których działalność też stanęła w miejscu, był to moment, kiedy nie inwestowali, trzymali raczej po prostu to, co mieli, oszczędzali, przykręcali wszelkiego rodzaju koszta, żeby tylko jakoś tam przetrzymać. Teraz się okazuje, że te 3 miesiące mają być rozliczone i jeśli te pieniądze nie zostały przeznaczone w ciągu tych 3 miesięcy, to teoretycznie powinny być zwrócone. Czyli efekt jest jaki? Ładnie to wszystko wyglądało, że dostają ludzie po prostu pomoc bezwarunkową, super, a teraz wygląda na to, że muszą zwracać. Taka to była pomoc, taka to była pomocna ręka. Ja oczywiście sam ze swojej strony, wiecie, wystosuję odpowiednie pismo, zapytanie, jak to wygląda, po prostu uwarunkowując, bo tak naprawdę musiałem, na przykład ja musiałem przejść z formy działalności po prostu tak zwanego wolnego zawodu na działalność gospodarczą, a wiecie dlaczego? Dlatego, że YouTube jakieś tam zaczął śmieszne pieniążki płacić. Śmieszne, żałosne, to są śmieszne pieniążki, które po prostu, wiecie, no wzgardzić nie można, ale tak naprawdę zaczął jakieś tam płacić za te jakieś tam reklamy, co wyświetla, to są grosze, ale już nie można tego rozliczyć poprzez działalność tak zwany wolny zawód, czyli musi być działalność gospodarcza innego rodzaju, więc u mnie to przeszło po prostu transformację. Ponieważ to przeszło transformację, więc nie jest już to tą formą działalności, którą miałem, tylko nową, która powstała później, więc się okazuje, że tak naprawdę tamta pomoc była na tą pierwszą działalność, więc słuchajcie, to na absurdu. Tak, żeby wam po prostu powiedzieć, tak to wygląda. Tak to wygląda, tak ładnie to wyglądało, że niby to miała być taka bezwarunkowa pomoc. Teraz się okazuje, że niektórzy po prostu będą w ciemnej D, bo jeśli wydali te pieniądze, zainwestowali w cokolwiek innego, może się okazać, że to nie zostanie uznane i nastąpiło w okresie, powiedzmy, po tym przewidywanym, więc będą musieli w tej chwili po prostu zęby w ścianę i oddawać to. Ja na szczęście byłem na tyle mądry, że tak przyjąłem, ale wiecie co, zachowałem pewną odrobinę podejrzliwości i na szczęście te pieniądze nie zostały rozpierniczone w żaden sposób i teraz po prostu, no niestety, trzeba będzie im to odesłać. To znaczy, poczekajmy na to, co odpowiedzą. Bardzo jestem ciekaw ich odpowiedzi. Dlaczego są warunki, skoro miała być to pomoc bezwarunkowa? A oficjalnie ta pierwsza działalność gospodarcza tak naprawdę stoi w miejscu. Ja nie występuję, bo nie ma możliwości występowania w tej chwili tak, jak to robiłem na przestrzeni ostatnich wielu lat, tak? W każdym razie trzeba im będzie odesłać z takim środkowym palcem i Herzlichen Glückwunsch Dankeschön i to tak, żebyście wiedzieli. Nie chwalę. Każdy rząd, każda władza, każdy coś robi swoje szwindle. Jak władza coś da, to zawsze znajdzie sposób na to, żeby wam to z powrotem w jakiś sposób odebrać. Dlatego trzeba polegać na sobie, skupić energię na sobie, zaufać tylko sobie i to, co sobie sami wyrobicie, co po prostu wy tego, to będzie, to wiecie przynajmniej, że jest to wasze, ok? Natomiast jeśli władza da, jeśli to jest jakaś dotacja, racja, imaginacja, to słuchajcie, nie ma lekko. Każda znajdzie sposób na to, żeby to odzyskać. Nic nie ma za darmo. I nawet jak wygląda na ładnie 500+, to te 500+ jest odzyskane w podatkach. Czyli jakby tych podatków nie było, to nie trzeba byłoby tych 500+, bo tak naprawdę by się po prostu żyło lepiej. Ale ponieważ to wszystko podrożało, to damy 500+. Tylko tak naprawdę w matematyce, jak to dobrze rozliczyć, to się okazuje, że to jest minus 750. Przynajmniej. Czego niestety wyborcy PiS-u nie rozumieją. I nie zrozumieją. Także wiecie co, no ja troszeczkę taki lekki moment załamki załapałem, bo mówię, no kurza twarz po prostu mało, że był to ciężki, paskudny rok. Ucieszyłem się na jakiś moment, że faktycznie, no tutaj kurczę, niby ta władza się wykazała, pomaga. Okazuje się, że
że niestety i dobrze, że się powstrzymałem z zainwestowaniem w pewne rzeczy, bo chciałem zainwestować, oczywiście jak najbardziej tak. Ja nie mówię tutaj już, wiecie o tym, słuchajcie, ja zainwestowałem oczywiście i ciągle, bo to jest kupienie jakiegoś sprzętu. Trzeba było nowy komputer kupić w końcu, bo stary padł, mikrofon, światło, jakieś tam inne rzeczy. Jak tak człowiek podsumuje, to w końcu się okazuje, że połowa tego, co wyrobi w ogóle jakiejkolwiek działalności, czy artystycznej, czy nie, to nawet ktoś, kto rysuje karykatury, musi kupować ołówki i papier. Taka jest rzeczywistość, a papier jest drogi, nawiasem mówiąc. Więc dobrze, że troszeczkę się ugryzłem w język, tak pomyślałem, kurczę, nie, dobrze, to nie jest sprawa konieczna. Byłoby to bardzo dobre dla rozwoju, po prostu rozwijania takiej działalności gospodarczej, po prostu troszeczkę uskrzydlania się, ale poczekajmy, zobaczmy, bo mam przeczucie, że jednak mimo wszystko to nie jest tak, jak oni mówią. I okazuje się, że tak jest. I okazuje się, że tak cholera jest. Czyli Bozia mnie chroniła, albo moje własne odczucia przed tym, żeby się nie wtopić i nie wpakować na poważną minę. Bo gdyby w tej chwili, to po prostu gdybym nie był na to przygotowany, to powiem wam szczerze, nie wiem skąd wziąłbym 5000 euro. Nie wiem, musiałbym wam prawdopodobnie robić tutaj odczyty jednocześnie w charakterze striptizu, prawda, bo wtedy byłaby oglądalność większa, wiecie, jakbym cycki pokazał i wtedy może by to było większe, wiecie, tutaj wzięcie i najlepiej jeszcze, żebym grał po prostu na takiej gitarze, która wygląda jak samolot polewka, nalewka, okej, i cycki na wierzchu, takie wiecie co, troszeczkę wiecie jak mężczyzna, który ma troszeczkę tam nadwagi może wyglądać, no to wtedy byłaby taka oglądalność, że ja pierniczę, to po prostu z samych reklam prawdopodobnie może bym to spłacił, ale niestety. Na szczęście nie byłem głupi, na szczęście poszedłem ze swoimi odczuciami. Tak, fajnie było, miło było, bo wiecie, po prostu świadomość tego, że w razie czego ma się ten taki moment zabezpieczenia, że coś jest na ten rok, działała motywująco po prostu na takiej zasadzie, że coś jednak w razie czego można będzie z tym zrobić, po prostu, nie wiem, zapłacić za dodatkową reklamę, jakieś tam inne rzeczy i to też dawało taki napęd. Ale jak się okazuje, także ja się z tego śmieję po prostu, bo ja cały czas, przez cały rok traktowałem to na zasadzie pieniędzy ewentualnie pożyczonych. Nie za bardzo dowierzałem i okazuje się, że miałem rację. A w ogóle wiecie co, powiem wam szczerze, jeszcze zanim przejdziemy do tego przekazu energii, będę musiał pójść Słyszycie moją córkę? Ona mi obiecała ciszę dzisiaj, żeby zrobić przekaz energii. Chyba jej trzeba będzie Wi-Fi wyłączyć. Powiem wam szczerze, tak się zastanowić, co by tu zrobić, jak zobaczyłem takie nagranie takiej jakiejś pewnej pani z gitarą a la samolot. Myślę, że już wielu z was usłyszało o tym. I ta pani dostała dotację, słuchajcie, z Ministerstwa Kultury bodajże, czy cokolwiek. To ja sobie tak naprawdę pomyślałem, słuchajcie, to może ja faktycznie, kurczę, zdejmę koszulkę, będę tutaj, wiecie, jesteśmy w czasach tych góralskich lasach, wezmę ten ukulele i będę wam śpiewał po prostu piosenki wadowyckie pomiędzy jednym a drugim cyckiem, nie? Mam ukulele, mam, tylko nie nastrojone ukulele. Jezu, co to moje dziecko oszalało. Ja nie wiem, czy mi się uda przeprowadzić ten przekaz energii. Dajcie mi sekundę, muszę ją uciszyć, bo nie damy rady. Dobra, słuchajcie, z dzieckiem jest tak, że 5 minut może być cisza, więc wykorzystajmy to. Gotowi? Usiądźcie sobie wygodnie, wygodniutko, ok? I pamiętajcie o jednej rzeczy,
że świadomie po prostu będziecie być może myśleć o bardzo przeróżnych rzeczach, natomiast jeśli będziecie uważnie słuchać i będziecie spokojniusieńko, cichutko, delikatnie, luźniutko oddychać, to wszystko będzie w porządku. To mimo wszystko przekaz energii będzie działać, a być może będzie działać jeszcze mocniej, bo pozwolicie waszej podświadomości na to, żeby ignorowała wszelkie hałasy, wszelkie dźwięki, wszelkie przeszkadzajki i wykorzystywała je po to, byście mogli się zrelaksować jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Weźcie sobie głęboki, spokojniutki oddech. Wdech i wydech. To taka prościutka medytacja. Skupcie tylko się na wdechu i wydechu, na przepływie powietrza przez wasz nos, przez usta. Wdech i wydech, nic innego nie jest ważne. Wdech i wydech, cichutki, spokojniutki. Każdy dźwięk, który do was dochodzi, jest sygnałem, żeby jeszcze bardziej skoncentrować się, skupić uwagę właśnie na tym wdechu i wydechu. Każdy dźwięk, każdy odgłos, każdy szmer. Czy to szmer komputera, czy jakieś okrzyki dzieci, czy szczekanie psa, czy przejeżdżająca karetka, gdzieś hałasująca daleko poza oknami, jest sygnałem, żeby się rozluźnić jeszcze bardziej i bardziej. Skoncentrować się jeszcze bardziej i bardziej na tym spokojnym oddechu. Wdech i wydech, wyciszenie, rozluźnienie. W jakimkolwiek tempie, byle tylko delikatnie, byle spokojnie, byle bez wysiłku. Każdy dźwięk, jaki do was dochodzi, pomaga wam skoncentrować się jeszcze bardziej. Wdech i wydech, wyciszenie, rozluźnienie. Wyobraźcie sobie teraz, w jakikolwiek sposób potraficie, że jesteście w najpiękniejszym miejscu, jakie możecie sobie wyobrazić. Zwróćcie uwagę na kolory. Zwróćcie uwagę na zapachy, dźwięki, odczucia, na to, czy jest pogoda, czy nie, kto jest z wami, co jest wokół was. Teraz przejdę na pierwszą osobę liczby pojedynczej. Będę mówił ty. Będę mówił do ciebie. Do wszystkich, ale tak naprawdę do ciebie. Wyobraź sobie, że jesteś w tym pięknym miejscu. Zauważasz kolory. Masz różne odczucia. Zauważasz różne dźwięki. Zauważasz różne sytuacje. Pozwól sobie podelektować się tym pięknym miejscem, pamiętając jednocześnie o spokojnym, głębokim oddechu. Z każdym oddechem i z każdą sekundą obraz staje się coraz wyraźniejszy i wyraźniejszy. Pozwól twojej podświadomości na to, by uczyniła ten obraz coraz wyraźniejszym, coraz przyjemniejszym. Wdech i wydech. Świadomie myślisz może o czymś zupełnie innym, ale twoja podświadomość podrzuca ci coraz więcej pozytywnych wrażeń związanych z tym pięknym miejscem, w którym teraz jesteś. To takie piękne, króciutkie wakacje mentalne. Teraz odliczę od 1 do 3. Gdy usłyszysz 3, twoja podświadomość przeniesie cię do jeszcze piękniejszego miejsca. 1, 2. Pozwól twojej podświadomości, niech cię zaskoczy. 3. Jesteś w nowym miejscu. Wyobraź sobie, że jesteś w nowym miejscu. Pomyśl, jakby to było, gdyby to miejsce było jeszcze piękniejsze, jeszcze przyjemniejsze, jeszcze cudowniejsze.
Jakby to było, gdybyś mógł lub mogła wyobrazić to sobie jeszcze wyraźniej, zachowując jednocześnie ten spokojny wdech i spokojny wydech. Podelektuj się odczuciami, podelektuj się kolorami, zauważ, co jest po twojej lewej stronie, co jest po twojej prawej stronie, co jest przed tobą. I teraz zwróć uwagę na odczucia w twoim ciele. Gdzieś w twoim ciele lub na twoim ciele jest takie miejsce, które czuje się bardzo komfortowo i bardzo przyjemnie. Zwróć uwagę na to miejsce. Wdech i wydech. Wyciszenie, rozluźnienie. Zwróć uwagę na to miejsce. Zwróć uwagę, jak przyjemne uczucie jest w tym miejscu. I pozwól twojej podświadomości, aby rozlała to uczucie po całym twoim ciele. Teraz gdzieś na twoim ciele lub w twoim ciele znajdź drugie miejsce, które czuje się bardzo, bardzo przyjemnie. Nawet jeśli to jest tylko malutki punkcik. Zwróć uwagę na to przyjemne uczucie i pozwól twojej podświadomości, żeby rozlała to uczucie, rozprowadziła po całym twoim ciele. To uczucie, przyjemne uczucie rozlewa się po całym ciele, po rękach, barkach, szyi, twarzy, mięśniach twarzy, oczu. Wdech i wydech, wyciszenie i rozluźnienie. Teraz odliczę od 1 do 3. I gdy usłyszysz 3, twoja podświadomość przeniesie cię do jeszcze piękniejszego miejsca. Ale będzie to miejsce, w którym najlepiej twoja podświadomość przyjmuje pozytywną energię ode mnie czy z jakiegokolwiek źródła. Będzie to miejsce, w którym twoja podświadomość jest najbardziej zdolna do przyjęcia pozytywnej energii. Skądkolwiek ta energia by pochodziła, w tym miejscu, do którego zaprowadzi cię twoja podświadomość, będzie to najlepsze. Pozwól twojej podświadomości zaskoczyć cię. Nie planuj, co to za miejsce. Poddaj się przepływowi obrazów, przepływowi wrażeń. Pozwól się zaskoczyć w pełni twojej podświadomości. 1, 2, 3. Zauważ, co cię otacza. Zauważ, jak się czujesz. Zauważ kolory. Zauważ to przyjemne uczucie, które opływa całe twoje ciało. Twoja podświadomość jest gotowa na przyjęcie energii, którą w tej chwili zacznę przekazywać. Pamiętaj, żeby przekazywać tą energię również innym. Ta energia, która trafi do ciebie, wzmocni twoją energię i twoja wzmocniona energia będzie wpływała również na innych. Teraz odliczę od 1 do 10. Będę przekazywał energię, a dla ciebie ważne są słowa, które wypowiadam. Słuchasz ich wyraźnie. Każdy dźwięk, który do ciebie dochodzi, jest sygnałem, by twoja energia została wzmocniona jeszcze bardziej, żeby stała się jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej uzdrawiająca, jeszcze bardziej wzmacniająca, jeszcze bardziej uprzyjemniająca twoje życie, twoje i innych, dla dobra twojego i dla dobra wszystkich dookoła ciebie i dla całej ludzkości. Będę odliczał od 1 do 10. Pozwól sobie na przepływ energii. Być może poczujesz mrowienie. Być może
Poczujesz chłód, być może przepływ ciepła. Każdy z nas odczuwa to w zupełnie inny sposób. Będzie to sygnał dla Twojej podświadomości i od Twojej podświadomości, że przyjmuje energię, wzmacnia ją, po to, by dzielić się później również z innymi. Raz. 2. 3. 4. 5. Każdy dźwięk wzmacnia Twoją energię i wzmacnia Twoją koncentrację. 7. 8. 9. 10. Energia została przekazana. Teraz od Twojego splotu słonecznego poczujesz, jak rozchodzi się po całym Twoim ciele. Wyobraź sobie, że całe Twoje ciało świeci pozytywną energią. I ta pozytywna energia udziela się każdemu w Twoim otoczeniu. Teraz odliczę od 1 do 3 i wrócisz do normalnego stanu świadomości, zachowując energię, która z każdą sekundą staje się coraz większa i większa, coraz bardziej uzdrawiająca, coraz bardziej uszczęśliwiająca. Wrócisz do normalnego stanu świadomości. Zadowolony, zadowolona, uśmiechnięty, uśmiechnięta. Za każdym razem, kiedy będziesz chciał lub chciała uzyskać wysoki poziom energii, przypomnij sobie o tym nagraniu. Przypomnij sobie te słowa, które wypowiadałem do Ciebie. Przypomnij sobie tylko wrażenie, a już Twoja energia będzie wzmocniona. Raz. Głęboki wdech i wydech. 2. Wdech i wydech. Możesz otworzyć oczy. 3. Przeciągnąć się. Dobra. Super. Bardzo się cieszę, że wzięliście udział. Bardzo się cieszę. Jak widzicie, specjalnie wplotłem pewne sygnały, dźwięki i wplatam je zawsze. Dlatego, że bywają ludzie, którym dźwięki jakieś poboczne przeszkadzają, a ja uważam, że każdą rzecz, która nas otacza, nawet najbardziej stresującą, nasza podświadomość może przekierować na coś, co jest korzystnego dla nas. Jeśli na przykład jesteście w hałasie, tak, i coś bardzo przeszkadza, to słuchajcie, warto wtedy może właśnie popracować nad tym, żeby ten hałas, zamiast nam przeszkadzać, pomagał nam. Żeby to jest tylko energia, która jest przyjęta, możemy na nią zareagować tak lub inaczej. Dlatego hałas warto przerabiać na coś, co nam pomaga. Przeszkadzajki. Tak naprawdę, moim zdaniem, nie ma rzeczy, które nam przeszkadzają. To jest masa rzeczy, które nam przeszkadzają, bo wierzymy, że nam przeszkadzają. Gdy pozbywamy się takiego myślenia, na przykład o tego typu nie mogę zasnąć, gdy tam coś za oknem hałasuje, i zaczynamy gdzieś przekonywać nasz umysł, że ten dźwięk, tam jakieś brzęczenie, jakieś roboty wykonywane na ulicy mogą tak naprawdę nas usypiać, to słuchajcie, będą usypiać. Jeśli pozostaniemy przy tym takim myśleniu, że to nam przeszkadza, to będą nam przeszkadzać i będzie nas to budzić. Znacie ludzi na pewno takich, których mogłaby bomba spaść. Jak chcą spać, to będą spać. Ja do takich należę. Może bomba spaść. Jeśli chce spać, niech sobie spada ta bomba. Mało mnie to obchodzi. Będę spał jeszcze lepiej. Dlatego, że gdzieś decyduję o tym sposobie spania. O tym, czy mi to przeszkadza, czy nie przeszkadza. Dlatego wplatam w każdą taką sesję, wplatam właśnie to, że każdy dźwięk,
który do nas dochodzi, jest sygnałem dla podświadomości, żeby to wykorzystała na naszą korzyść. Nie mogę uciszyć dziecka, na przykład, i wiem, że mój mikrofon troszeczkę zbiera mimo wszystko te okrzyki, które tam się dzieją w pokoju. Dziecko przeżywa dyskusje z koleżankami, jakieś gry online, po prostu gadają, grają, bawią się, korzystają z tej namiastki socjalnych kontaktów. Nie mogę jej uciszyć, pomimo próśb i gruźb, już powiedziałem, że jej Wi-Fi wyłączę, też nie zadziałało. No trudno, nie chcę też powstrzymywać tej radości. I teraz, no cóż mogę zrobić po prostu, żeby faktycznie jeszcze to pomogło? Przekierować tą energię, powiedzieć właśnie, że każdy taki sygnał to jest jeszcze dodatkowy sygnał dla was, żeby wasza podświadomość jeszcze bardziej przyjęła przekaz. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, jakie tam fajne komentarze napisaliście. Słuchajcie, także ponieważ, przepraszam, znowu dokonałem zmiany zaskakującej. Mieliśmy sobie dzisiaj rozmawiać tak naprawdę o tym, jak sobie radzić z trudnymi ludźmi, ale przeciążyła sprawa wizji, która w ogóle nie była planowana, bo tak naprawdę wizje są generalnie w piątki, prawda? Tak jak powiedziałem, tak zaplanowałem. Ale musiałem się z tym z wami podzielić, uznałem to za ważniejsze, bo temat na przykład radzenia sobie z trudnymi ludźmi możemy po prostu poruszyć w zupełnie osobnym live'ie, zupełnie kiedy indziej. To wydało mi się ważniejsze. Wybaczcie mi, że dokonałem takiej zmiany, ale myślę, że nie mógłbym inaczej. Ok? Dobra. Majeczka pomogła mi w moim cudownym miejscu. Było super. Aha, czyli Agni Ristopolou przyjęła założenie właśnie takie, że dzieci, czyli krótko mówiąc okrzyki dziecięce, są sygnałem dla podświadomości, żeby pokazała nam jeszcze piękniejsze miejsca. Oczywiście, że tak, kurczę. Jak się pomyśli o tym okrzykach dziecka, to od razu po prostu się mogą skojarzyć, nie wiem, na przykład plac zabaw, po prostu radość. Ja lubię jednak mimo wszystko okrzyki dzieci, radosne. Moja córka jest wybitnie radosna dzisiaj, co mnie bardzo cieszy. Chociaż wolałbym, żeby się bawiła na podwórku, no ale no cóż, jak to zrobić inaczej? No koleżanki są w Polsce, my jesteśmy tutaj w Niemczech, koleżanki z Niemiec nie za bardzo, bo tam niektórzy rodzice boją się, no wiecie, różne są te przyczyny. Jednak te socjalne sprawy przeciążają. Powiedzmy sobie szczerze, wchodzimy w ogóle jakąś taką torpedą. Weszliśmy w świat wirtualny. Zobaczcie, jaka dysproporcja nastąpiła. Wcześniej życie było bardziej realne, wirtualne było dodatkiem. Na przestrzeni ostatniego roku nastąpiło jakieś takie przeciążenie, że w tej chwili to życie jest bardziej wirtualne, a mniej realne. I to za sobą niestety pociąga różnego rodzaju ryzyko. Ryzyko tworzenia sobie sztucznego po prostu świata. Czyli słuchajcie, kochani, po prostu musimy zachowywać mimo wszystko logikę, tak? I musimy jakiś balans zachowywać, pamiętać, że świat wirtualny to jest świat wirtualny, ale nie jest realny. Realne jest spotkanie ze znajomym, a online to nie jest spotkanie. To jest tylko namiastka, to jest tylko erzac, to jest tylko coś zastępczego. To jest w ogóle ciekawy temat, żeby to poruszyć, bo o tym też, no słuchajcie, to już nawet filmy science fiction powstawały po prostu, gdzie ludzie mieli swoich surogatów, to chyba 12 małp było, mieli tak zwanych surogatów, czyli krótko mówiąc mentalnie wchodzili w ciała zrobotyzowane, syntetyczne ciała, podczas gdy tak naprawdę to, co było w domu, w ich pokojach to byli starzy ludzie, zniszczeni ludzie, ale żyli jakby w ciałach tych. Projektowana była ta świadomość do jakichś syntetycznych organizmów. Coś takiego niestety powoli się zbliża. I teraz myślę, że w ciągu tego roku nastąpiło coś takiego, że coraz więcej ludzi nie gubi się w tym i nie potrafi rozróżnić życia prywatnego, życia normalnego, realnego od tego życia wirtualnego. To widać niestety. Przepraszam, ja tu niechcący powiem, ale to też czasami widać po kanałach jasnowidzów, że pojawiają się ludzie, którzy już zatracili tą umiejętność rozpoznawania tego, co jest realne, tego, co jest wirtualne. Umiejętność też krytyczna, rzuca się to też na umiejętność takiego troszeczkę krytycznego spojrzenia na to, co nas otacza. Po co my rozmawiamy o tym temacie? Przecież to wiecie. Dobra. Dałem czas troszeczkę na wasze
komentarze, żeby zobaczyć. Ja się znów popłakałem. No ale słuchaj, popłakanie się dziewczyna MB. Popłakanie się, słuchaj, łzy w oczach są po prostu jakąś odreagowaniem czegoś, odpuszczeniem. Często wiążą się z odpuszczeniem. To jest naturalna zresztą rzecz. Po prostu nam płacz jest czasami potrzebny po to, żebyśmy się mogli zdetoksycznić, kurczę, czy jak to tam nazwać, odtruć, odciąć, zrelaksować, wyrzucić z siebie. Także takie reakcje też są jak najbardziej w porządku. Jest całkowicie wszystko w porządku. To jest nawet taki dobry sygnał. Ja byłam w super miejscach, ale fajne wakacje były. Oczywiście, wakacje mentalne jak najbardziej można robić. I to można mało tego robić często i nie trzeba jeszcze pracodawcę o łaskę prosić, bo można je zrobić kiedy się chce. A nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę wakacje mentalne są najtańsze, najzdrowsze. Mogą dostarczyć nam przeżyć, jakich tylko chcemy. A działają na organizm tak, jak prawdziwe. Dobra, słuchajcie. Oj, ale mi się humor teraz poprawił przez to udzielenie wam tej. Jeszcze chciałbym zobaczyć jakieś wasze odczucie. Dzisiaj nie będziemy odpowiadać, kochani, na pytanie. Nie mam na to siły i nie mam również na to ochoty. Dzisiaj to nie było celem naszego spotkania. Dzisiaj miał być przekaz, ok? Także słuchaj, na przykład taki Jacek Stasik tam coś pyta. Słuchaj, Jacku, dzisiaj nie odpowiadam. Możesz się do mnie odezwać po prostu na konsultację, umówić się na konsultację ze mną, poświęcę Ci wtedy naprawdę sporo czasu. Dzisiaj to nie jest live po to, wybacz, dzisiaj miał być w ogóle troszeczkę inny, okazało się, że wizja się pojawiła, którą musiałem się podzielić i celem było przede wszystkim przekazanie Wam energii. I wolałbym, żeby to tak pozostało. Ale wymuszacie, no kurczę, no dobra, jest wsparcie. Słuchajcie, to zróbmy tak, ponieważ Agusia wsparła kanał, to Aga, mam do Ciebie prośbę. Napisz do mnie tą wiadomość na Messenger albo na WhatsApp. Daj mi troszkę czasu, do jutra Ci odpowiem. Wybacz mi, dzisiaj naprawdę nie mam energii na to, żeby skupiać się na czyichś pytaniach. Potrzebuję dzisiaj, tego dnia potrzebowałem właśnie na te sprawy energetyczne takie, a nie na pytania i odpowiedzi. Wybacz mi. Dlatego wyślij mi wiadomość przez Messenger. Ok, to Twoje pytanie. Daj mi czas i ja Ci do jutra odpowiem. Ok? Przez Messenger, WhatsApp czy cokolwiek. Informacje kontaktowe oczywiście znajdziesz zawsze pod każdym moim wideo są informacje kontaktowe, można je znaleźć. Zróbmy tak, bo ja w tej chwili naprawdę nie mam głowy jakoś do tego, żeby dzisiaj udzielić odpowiedzi na wizji. Dzisiaj celem moim było to przede wszystkim przekazanie energii. Miało być troszeczkę w ogóle inaczej, mieliśmy porozmawiać o pewnych tematach, ale czasem tak jest. Ja też nie jestem robokopem, żeby po prostu za każdym razem jednak mimo wszystko, wiecie, też potrzebuję czasami takiego momentu skupienia się na tych rzeczach takich właśnie, na takich mentalnych wakacjach choćby. Ok? Także śmiało do mnie Agusia, napisz wiadomość przez Messenger, ja Ci bardzo chętnie odpowiem poza live'em. I no, tak zostawmy dzisiaj. A zobaczmy też jeszcze te parę reakcji. Byłam w 3 miejscach na Mazurach i znowu leszcza złowiłam. Zobaczmy jeszcze. Jeszcze trochę i bym odpłynęła z Morfeuszem. Nic by złego się też nie stało, prawda? Słuchajcie, takie coś można, taki rodzaj po prostu takiej prościutkiej medytacji z oddechem i takim właśnie myśleniem o cudownych miejscach można zastosować jako wprowadzenie do zaśnięcia.
Jeśli zamiast się miotać tam po łóżku i nie wiadomo co, po prostu kombinować, kurczę, próbować na siłę zasnąć, to zostawić temat, najlepiej się skupić po prostu wtedy tak, wziąć sobie parę oddechów i poprosić podświadomość, żeby poprzenosiła nas w różne piękne miejsca. I w tym momencie jest to też taki punkt dobry do tego, że podświadomość, przenosząc was w te różne miejsca, przeniesie was w końcu w to najbardziej senne. Bardzo prosty sposób. Dobra, kochani. Ktoś tam pyta, co to za dzieci w tle. Moje dziecko w tle. Dyskutuje z koleżankami. Odgrywają rolę, mamy, taty, nie wiem, coś tam jeszcze. Krzyki, okrzyki, wojna z Kaszubami, po prostu czasami to się kończy taką awarią, wiecie, a potem zaraz się pogodzą się znowu grają. Fajnie, dobrze, niech mają, niech korzystają z tego, przynajmniej tego. Kogoś wywaliło, tutaj Jeny wywaliło mnie na 30 minut, nic się nie stało, można powtórzyć. Dobra, kochani. Asia Marciniak, polecam książkę Wielki Reset. No powiem Ci szczerze, ja akurat ten typ literatury wkładam troszeczkę pomiędzy bajki typu Pan Ike, który nawiasem mówiąc wciskał bajki drugiemu bajkopisarzowi Panu Bros, który no, słynie niestety z przekrętów i wyłudzania po prostu pieniędzy od swoich widzów. No raczej z przymrużeniem oka bym to potraktował jako teorię, jako rodzaj fajnego, ciekawego, może science fiction, ale jednak mimo wszystko science fiction. Zastanawiałem się nad tym. Uważam, że jest to mimo wszystko science fiction. Tak zwany wielki reset i tym podobne rzeczy. Ładnie to brzmi, atrakcyjnie, ale nie jest to niczym innym jak teoria spiskowa. Nie mam absolutnie tego typu odczuć, nie podzielam ich. Może się mylę, najwyżej się mylę, trudno. W każdym razie uważam, że 90% z tego to są dobrze ubrane w słowa pierdoły, które pierdoły czasami fajnie się czyta. No. Lubię czasem obejrzeć film o zombie i mnie śmieszy, ale nie będę mówił zaraz, że cały świat się w zombie zamieni. Także bez obrazy. Jak ktoś mówi, historia też pokaże pewne rzeczy. Taki pan Ike i tak dalej. Zaraz historia się zmieni. On napisze następną książkę, sprzedają za grube miliony, zaraz dopasuje się do następnej sytuacji i stworzy następną teorię spiskową, bardzo chwytliwą, wykosi następne miliony za opublikowane egzemplarze i będzie szczęśliwie sobie żył, robiąc wała po prostu z wielu ludzi. To, że się świat poprzestawia, to, że nasza cywilizacja nie jest wieczna, jest sprawą oczywistą. Ale to jeszcze nie ten moment. Dobra, kochani. Tak jak wam powiedziałem, jak się robi przekaz energii, jak się robi przekaz taki z pogranicza hipnozy, to człowiek sam się wprowadza w jakiś stan. Ja jestem w stanie teraz takiej bardzo przyjemnej błogości i powiem wam szczerze, tak chciałbym zakończyć z tym takim, widzicie, no, bananem trzymającym się twarzy w sposób zupełnie niewymuszony i trudno byłoby mi go nawet w tej chwili kurczę powstrzymać. Także słuchajcie, z tym pozytywnym akcentem, z tą pozytywną energią zostańcie do przyszłego tygodnia, chyba że mi odbije, tak jak powiedziałem, i znowu wpadnie mi do głowy jakaś wizja, wtedy się z wami podzielę. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, macie jakieś problemy, które chcielibyście rozwiązać, to służę wam bardzo chętnie po prostu konsultacjami, możecie się zawsze do mnie odezwać, tak? Kontakt jest zawsze tu, na stronie i wszelkie informacje dodatkowe są zawsze pod wideo. Jeśli się wam to podobało, to pamiętajcie, teraz łapeczka w górę. Koniecznie. Ok. Energia za energię, dobra. Szarujcie to wideo. Ok. Podzielcie się z kimś jeszcze, komu mogłoby to pomóc. Dajcie to komuś jeszcze w prezencie. Komentarzyki zostawiajcie. Już teraz nie na czacie, tylko pod wideo. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I dajcie znać potem, jak tam wam tydzień leci. Też czasem napiszcie po prostu, jak tam wam po tym przekazie gdzieś w ciągu tygodnia
sprawy postępują. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję serdecznie wszystkim za wsparcie kanału. Pamiętaj, dziewczyno tam kochana, żebyś mi się odezwała tam na Messenger, tak? Aga Agusia. Odezwij się na Messenger i ja odpowiem w wolnej chwili. Już nie dzisiaj, ale odpowiem. Dobrej nocy Wam życzę, dobrych snów, przyjemnych snów. Wielu z Was po tym dzisiejszym przekazie będzie miało bardzo, bardzo, bardzo ciekawy sen. Ok? Wielu z Was po dzisiejszym przekazie doświadczy czegoś takiego jak niesamowity, zaskakujący, bardzo ciekawy sen. Zapamiętajcie go, bo być może będzie szansa, by o tym porozmawiać. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa. Zostawiam Wam oczywiście troszeczkę włączone, żebyście sobie mogli tam poczatować. Trzymajcie się. Pa, pa.